I only took it because it started to rain. Afternoon in the fall. Jest bardziej przystępna. Dwa kanały na YouTubie. Hej, witajcie w dzisiejszym filmie na moim kanale. Dzisiaj będzie taki daily vlog, a chciałam z wami porozmawiać na temat nauki koreańskiego, o moim koreańskim, jak mi idzie nauka, jak zajęcia, o tym jakie książki, jakie materiały korzystam, co ostatnio zakupiłam, co ostatnio polecam i jaka jest metoda. Ja właśnie się śpieszę na zajęcia, więc tylko taki króciutki wstęp i będziemy się widzieć prawdopodobnie po zajęciach, więc do usłyszenia. Afternoon on a train. I only took it because it started to rain. Afternoon in the fall. Właśnie wracam od spotkania z koleżankami. Sporo się działo, bo byliśmy w końcu w Nampo, zjadłyśmy coś, byliśmy w włoskiej restauracji, sporo porozmawiałyśmy, więc naprawdę fajnie było, ale nie udało mi się nic nagrać. Mam nadzieję, że mi wybaczycie. Stwierdziłam, że nie będę ich stresować tym wyciąganiem kamery. Ale za to bardzo sporo porozmawiałam i myślę, że to jest najważniejsze w tym wszystkim, że mam okazję jeszcze rozmawiania, bo później wam wytłumaczę, co się zmieni u mnie w najbliższym czasie. Ale teraz muszę pędzić po Eliasza, taki rozkład dnia. Zdecydowałam się jeszcze pójść do domu, żeby się przebrać. Ostatnio często właśnie z Eliaszem idziemy na plac zabaw, który znajduje się tutaj w Hanshin. I Eliasz chce zostawać bardzo długo, więc zostajemy na placu zabaw, a żeby mi nie było zimno, to wolałam się przebrać w jakieś długie spodnie zakrywające nogi, żeby nie zmarznąć. No i tak minęła połowa dnia. Naprawdę długo spędziliśmy czasu z koleżankami, bo skończyliśmy spotkanie około 14:30, zanim dojechałam na Deti, zanim doszłam do domu, to już jest po 16:00 i staram się po Eliasza zawsze chodzić tak na 16:00, chwilę przed, ale dzisiaj mi się niestety nie udało. Widzicie, w ciągu dnia tak naprawdę mało czasu jest na cokolwiek. Jak wrócimy do domu, to trzeba przecież przygotować posiłek, więc na naukę za dużo mi nie zostaje. Najczęściej staram się właśnie uczyć po południu, właśnie późnym popołudniem, albo wtedy, kiedy jestem w domu cały dzień, czyli na przykład nie mam szkoły. This weather always makes me think about it. Czasami, kiedy jestem na placu zabaw razem z Eliaszem, a on się bawi, ja używam na przykład aplikacji. Jedną z nich jest to Naver Dictionary i oni tutaj mają też możliwość, jakby to powiedzieć, tego nauki, tak jak Quizlet słówek. Bardzo fajna, przydatna aplikacja. Drugą fajną bardzo rzeczą w tej aplikacji jest to, że mamy konwersację i na przykład tutaj, jak klikniemy troszkę niżej, jest cała konwersacja i mamy ją po koreańsku razem z wymową. Obok mamy sam angielski i mamy też all, czyli angielski i polski. Czasami są bardzo tu trudne konwersacje, a czasami łatwe, opowiadające o codziennym życiu. Jest też, jeżeli już sobie przestudujemy taką konwersację, to mamy także quiz. Quiz jest właśnie z tej danej konwersacji, czyli układanie zdań i tym podobnego. Okazało się, że mojego męża nie będzie dzisiaj w domu. Ktoś go zaprosił na obiad. Wiecie, o co chodzi, mniej więcej taki chłesik, tylko pewnie dwuosobowy, więc muszę coś wykombinować dla mnie i dla Eliasza na obiad. Skoczymy do sklepu.
mamy tutaj niedaleko taki fajny sklep, nie osiedlowy, tylko troszkę większy. I tam pójdziemy pewnie kupić jakieś mięso mielone i zrobię klasycznie jakiś makaron, bo czasu już za dużo nie mam, więc nie ma co kombinować. Więc taki jest plan, więc zabieram Was ze sobą, jako że dzisiaj jest taki dzień nieco dzień. The woman across me, she's wearing a trench coat, a bouquet of roses. I wonder what they're for. A candlelit dinner, a date in the park, a night at the... Też znajduje się moja ulubiona restauracja z Kalbi Tang. Przepis na moim kanale już jest jednym z filmików, a tutaj także w tej restauracji byłam razem z moimi rodzicami. Mogliście widzieć też filmik. Też mają tutaj yukejang, czyli pikantna zupa, i z tej zupy też jest ramen. Wnętrzne siłownie wszędzie wcisną, widzicie, nawet w takiej małej uliczce. Właśnie zastanawiałam się, czy jeszcze dam radę się do Was dzisiaj odezwać, bo dzisiaj usypiam Eliasza samego i było bardzo ciężko go uspać. Ale stwierdziłam, że i tak muszę to zrobić, ponieważ walczę z moją systematycznością. Chyba w nauce języku jest najtrudniejsza systematyczność i ostatnio u mnie trochę jej brakuje. Jest to chyba spowodowane to, że trochę zatraciłam chęć nauki języka. Jakoś tak nie mogę się zebrać do tego. Słyszałam, że często są właśnie w nauce języków spore różne etapy, kiedy mamy chęć do nauki, jesteśmy bardzo tacy wzięci do tego, żeby się uczyć, a czasami właśnie jest tak, że nie mamy siły i po prostu ciężko nam się zabrać. Dlatego ja już jakiś czas temu, niedawno, założyłam sobie osobny zeszyt, gdzie starałam się znaleźć jakiś system, który mi się spodoba na tyle, że będę mogła codziennie do niego wracać i on nie będzie ode mnie wymagał za dużo. I właśnie często zdarza się tak, że to, co założyliśmy, nie zawsze nam wychodzi. Dlatego ja mam system, który już sobie powoli wypracowuję. Jest właśnie codzienna taka sama ilość rzeczy, które muszę napisać i czego muszę się nauczyć. I na przykład zapisuję codziennie jedną kartkę. Nie jest to dużo, ale wierzcie mi, jeżeli mamy się do czegoś zmuszać, a nie jest to naszą przyjemnością, a chcemy być systematyczni, żeby jednak nauka nadal do nas wchodziła i to, czego się nauczyliśmy, nadal było w naszej głowie, bo niestety ucząc się jakiegoś języka, jeżeli czegoś nie powtarzamy, to nam wylatuje. Ja tak na przykład mam często właśnie w koreańskim, że uczę się czegoś, przez moment używam, na przykład rozmawiając z moim mężem, bo ostatnio coraz więcej zaczęłam rozmawiać z moim mężem, to nawet te słowa, które niby już myślałam, że je zapamiętałam, że już je pamiętam, to niestety po pewnym czasie krótkiego niepowtarzania potrafiły mi wylatywać z głowy i musiałam dłużej siedzieć i myśleć, jakie to było słowo. Dlatego ja wymyśliłam sobie system, że tutaj u góry mam słowa, około 15-14 słów wypisuję, które się nauczyłam dzisiaj, które usłyszałam dzisiaj, które uważam, że jest przydatne w miarę, które na przykład zaczerpnęłam z jednej z moich książek, które ostatnio też często używam. Pokażę Wam może jutro te książki, jak one w środku mniej więcej wyglądają i czemu je lubię. A dzisiaj tylko zajmiemy się tym, jak prowadzę moje notatki. I jak mam na przykład u góry słowa, to niżej już używam, na przykład tworzę zdania z tymi słowami. 3-4 zdania wystarczy, tak żeby tylko po prostu podreperować, zapamiętać chociaż część z tych wyrazów. Potem piszę sobie pamiętnik. Pamiętnik, co dzisiaj robiłam, co dzisiaj zjadłam, co ciekawego się wydarzyło, to właśnie zapisuję sobie w paru zdaniach, tak, żeby używać właśnie gramatyki, słów i do tego
Ja mam na przykład trudność też w wymyślaniu zdań. A dzięki właśnie temu, że opisuję coś, co mi się przydarzyło, pomaga mi to w zapamiętywaniu i także pomaga mi w tworzeniu zdań. Kolejna to jest gramatyka. Na końcu wypisuję poznaną gramatykę albo taką, którą chciałabym poznać, która by mi się przydała w życiu i zapisuję tym razem po polsku. Normalnie to prowadziłam notatki po angielsku, słówka też mam po angielsku, dlatego że też próbuję wdrożyć więcej słów angielskich, ale po polsku, żeby dobrze zrozumieć gramatykę i żeby bardziej mi ona wyszła do głowy, używam właśnie Polski i do tego zdania. Zawsze też zostawiam drugą stronę tej samej kartki na to, żeby pisać zdania z gramatyki, którą nauczyłam się. Tak właśnie prowadzę moje notatki. Ostatnio też zauważyłam, że często zdarza mi się poznawać nowe zasady wymowy w koreańskim, dlatego żeby jeszcze dodatkowo zapełnić tą stronę i troszkę więcej wiedzy dołożyć, to u góry mam zasady gramatyki, którą poznałam w danym dniu. Bardzo fajna rzecz, bardzo przydatna, a jest tych zasad wymowy gramatycznej w koreańskim bardzo dużo i warto właśnie korzystać z takich zasad. Ja będę na dzisiaj kończyła, muszę zapełnić kolejną stronę z mojej gramatyki, a jutro pokażę Wam książki, z których używam. Nie ma ich całkiem sporo, bo jest tylko tyle, ale to są książki, które teraz używam i z których się teraz uczę najwięcej. I tak jak wspominałam Wam wcześniej, chciałabym Wam pokazać moje książki, które mi się ostatnio zmieniły i z których najczęściej teraz korzystam do nauki koreańskiego. Od pierwszych zaczniemy, to mam do nauki słówek. Są to dwie książki, z których teraz najczęściej korzystam i jest to 2000 Essential Korean Words i Korean Made Easy. Ta książka także ma podręczniki tego samego autora, naprawdę podobnie wyglądają, oprócz tutaj vocabulary nie posiadają i chyba z tego co kojarzę są dwa podręczniki, takie dwa levele. Jeżeli chodzi o książki, one obydwie są podzielone na segmenty, tematyczne segmenty, gdzie z danego tematu są wypisane podstawowe książki. To są na level beginner, dlatego też jest wiele słówek przydatnych w codziennym życiu. Ta książka jest przetłumaczona na inne języki, czyli ma tłumaczenie po angielsku, chińsku i japońsku. Do tego ma wymowę, ćwiczenia oraz przykładowe zdania. Za to ta książka jest bardziej przystępna, jest kolorowa, z dużą ilością ćwiczeń. Do tego są wskazówki, jeżeli chodzi o wymowę oraz użytkowość w życiu codziennym. Są podpowiedzi gramatyczne, mamy także ścieżkę dźwiękową, gdzie powtarzane są słówka, jak one powinny być wypowiadane, więc naprawdę jestem z niej zadowolona, a kupiłam ją ostatnio w Seulu. Jak byłam, to właśnie o niej wspominałam. Książka jest troszkę prostsza, jeżeli chodzi o mnie, ale fajnie przypomina słówka, które zapomniałam albo tak na co dzień często ich nie używam. Oczywiście nadal korzystam z Munhwaga Imnen Hanguko Ilki. Jest to książka, gdzie mamy tekst. Do tego tekstu są ćwiczenia i oczywiście mamy ścieżkę dźwiękową. Mamy też książki do gramatyki. O tych książkach już często Wam wspominałam. Korean Grammar in Use, mam Intermediate i Beginner. Beginner mam wydrukowane, a ostatnio dorwałam w Aladynie książkę, która drogo mnie nie kosztowała, bo 12 000. One naprawdę stoją drogo w internecie. Około nawet chyba 40 000, więc naprawdę nie jest to tani biznes.
a dorwałam taniej, a tą wydrukowaną po prostu podaruję mojej siostrze, jak się z nią spotkam. A z nowości książek do gramatyki moja koleżanka zaproponowała mi tą. Jest to rozpisana gramatyka do levelu pierwszego topika. Jest tutaj bardzo prosta gramatyka, dobra do przypomnienia, ale także znalazłam niektóre zagadnienia, które zapomniałam, albo w ogóle się ich nie uczyłam, więc przydatna książka. Oprócz książek chciałabym Wam podać dwa kanały na YouTubie, które ostatnio bardzo polubiłam i myślę, że fajnie uczą koreańskiego. Jest to jedna strona Susukesi, z tego co pamiętam, dam Wam znać tutaj, jak się to nazywa. Jest to dziewczyna, która mieszka w Korei, jest Koreanką i opowiada o swoim życiu w Korei w fajny, przystępny sposób, więc naprawdę polecam. Jest ona podzielona na 2 levele, jest beginner i intermediate i w zależności od danego levelu są do tego opowiadania. Kolejnym kanałem jest Hello Jado. Jest także drugi odpowiednik tego kanału, czyli Learn Korean with Jado, który ma także napisy po angielsku i transkrypcję po koreańsku. Jest to przyjemny kanał, gdzie razem z małą łobuziarą przechodzimy przez jej życiowe rozterki i jest to animacja, więc naprawdę przyjemna do posłuchania, w miarę proste zdania i bardzo, bardzo życiowe, więc naprawdę polecam. A jeżeli chodzi o mój koreański, w listopadzie zajęcia z koreańskiego się kończą i na ten moment nie mam w planie uczestniczenia w kolejnych zajęciach. Myślę, że chciałabym się troszkę skupić na nauce samej w domu, na spotkaniach ze znajomymi i rozmawianiu po koreańsku razem z nimi. Jeżeli chodzi o naukę w domu, to muszę obrać właśnie jakiś system, żeby się i wyzwolić w sobie troszkę energii na to. Dlatego prawdopodobnie postaram się znaleźć jakąś bibliotekę, kawiarnię, jakieś miejsce na pewno, tak żeby nie być w domu, gdzie sporo rzeczy mnie rozprasza. Mam nadzieję, że mi się to uda. Zobaczymy. No i tyle chciałam właśnie Wam powiedzieć, taki update'ik. Mam nadzieję, że już niedługo będę mogła dać Wam kolejny, jak mi idzie moja nauka. A do tej pory zapraszam Was do polajkowania filmu, subskrypcji kanału i widzimy się kolejnym razem. Bye!